Cześć wszystkim! Po moim pierwszym filmu po polsku dostałam bardzo dużo miłych komentarzy. W ogóle nie spodziewałam się takiego wsparcia. Dlatego dzisiaj nagrywam kolejny film po polsku i mam nadzieję, że także będzie Wam interesujący, bo pomyślałam, że opowiem Wam, czego nauczyłam się od Polaków, w ogóle w całym od Polski po 4,5 roku życia tutaj w Polsce. Nie będą to jakieś typowe rzeczy typu ładne miasta albo dobre drogi. To i tak jest oczywiście. Tylko takie małe, codzienne rzeczy, które zauważyłam dopiero po kilku latach życia tutaj. I właśnie takie małe rzeczy zmieniają człowieka i jego życie. Jeśli ktoś jest nowy na moim kanale, mam na imię Jane, jestem Ukrainką i razem z rodziną mieszkam we Wrocławiu już 4,5 roku. I dalej uczę się języka polskiego, więc proszę o wyrozumiałość. Chyba najbardziej nauczyłam się w Polsce spokojniejszego życia. Na początku wiedziałam, że Polacy naprawdę umieją odpoczywać. Weekend to weekend, rodzina, spacer, rower, wyjazd, kawa. I człowiek nie żyje cały czas tylko pracą i stresem. Na początku było to dla mnie trochę nowe, bo wcześniej miałam wrażenie, że ludzie ciągle się spieszą. A tutaj życie wydaje się spokojniejsze i bardzo mi się to podoba. Myślę, że Polska trochę nauczyła mnie spokojniejszego życia. Idziemy dalej. Jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłam, to kawiarnie. W Polsce bardzo dużo ludzi siedzi w kawiarniach samotnie. Ktoś pracuje przy laptopie, ktoś czyta książki, a ktoś po prostu siedzi i pije kawę. I nikt nie patrzy na to dziwne. Na początku było to dla mnie trochę nowe, bo wcześniej wydawało mi się, że do kawiarni chodzi się raczej z kimś. Z przyjaciółką, rodziną albo znajomymi. A tutaj spokojnie człowiek może przyjść sam, odpocząć albo popracować. I bardzo podoba mi się ten prosty klimat. Chciała powiedzieć spokojny klimat, ale prosty klimat myślę, że також może być. Myślę, że w Polsce ludzie bardziej szanują swoją przestrzeń i komfort drugiego człowieka. Bardzo spodobało mi się też podejście do samodzielności dzieci w Polsce. I to zauważyłam bardzo szybko po przeprowadzce. Po przeprowadzce. Правильно. Іноді bardzo trudno mówić jakieś litery, ponieważ przepraszam. Na przykład w przedszkolu rodzic najczęściej odprowadza dziecko do drzwi. Dalej dziecko odbiera już pani z przedszkola. I dzieci bardzo szybko uczą się samodzielności. Same zmieniają buty, przybierają się, przygotowają swoje rzeczy. Oczywiście są też przedszkola, gdzie rodzice mogą wejść do szatni. Ale tak widzę, że tutaj dzieci dużo wcześniej uczą się samodzielności. Tak samo było dla mnie nowe w szkole. Rodzice najczęściej nie wchodzą do szkoły razem z dziećmi. Dziecko samo wchodzi do budynku i idzie do swojej klasy. Na początku to może być trochę trudne, szczególnie dla mamy. I teraz chcę powiedzieć o jednej rzeczy, którą bardzo zauważyłam w Polsce. Praca kasjerów. Mam doświadczenie w tej pracy, jak w Białorusi, tak i na Ukrainie. W Ukrainie pracowałam jako kasjerka latem, kiedy studiowałam na uniwersytecie. Później pracowałam jako kasjerka w Białorusi.
Nie w Białorusi, a na Białorusi. Tak, naprawdę tak będzie. I kiedy przyjechałam do Polski, od razu zobaczyłam duże różnice. W Ukrainie pracowałam po 12 godzin dziennie. Mieliśmy tylko jeden dzień wolny i jedną przerwę na 30 minut. Kasjerzy cały czas pracowali na stojąco. Nie mogliśmy siedzieć. I jeszcze jedna rzecz była wtedy normalna. Komputer nie pokazywał, ile reszty trzeba wydać klientowi. Musieliśmy wszystko liczyć w głowie. Naprawdę. Na Białorusi było trochę inaczej. Pracowaliśmy w systemie 2x2 i były już dwie przerwy. Można było siedzieć, ale kiedy robiła się duża kolejka, trzeba było wstać. A w Polsce zauważyłam, że kasjerzy pracują spokojniej, mogą siedzieć, nie ma takiego stresu. I miałam wrażenie, że ludzie bardziej szanują komfort pracy drugiego człowieka. I wtedy pierwszy raz pomyślałam, tutaj ludzie trochę inaczej patrzą na życie i pracę. Bardzo spodobał mi się też transport publiczny w Polsce. Na przykład w autobusach i tramwajach można po prostu przyłożyć kartę albo telefon i od razu kupić bilet. I takich terminali jest kilka w jednym autobusie albo tramwaju. Dzięki temu nie ma takich dużych kolejek. I dla mnie to było bardzo wygodnie, bo na przykład wcześniej w Białorusi kupowałam bilet u kierowcy. I czasami człowiek stresował się, czy zdąży kupić bilet przed kontrolą. Tutaj wszystko wydaje się bardziej spokojnie i zorganizowane. Kolejną rzeczą, która była dla mnie nowa po przeprowadzce do Polski, były parkingi przy sklepach. Nawet przy zwykłych supermarketach potrzebno wziąć bilet parkingowy. Czasami pierwsze 2 godziny są darmowe, ale i tak trzeba wziąć bilet za 0 złotych. Na początku wydawało mi się to trochę dziwne, bo wcześniej znałam po prostu darmowe parkingi przy sklepach. Ale później zrozumiałam, że to ma sens. Dzięki temu ludzie nie zostawią samochodów na cały dzień albo na noc. I parking naprawdę jest dla klientów sklepu. Myślę, że w Polsce dużo rzeczy działa właśnie dzięki takim małym zasadom i organizacji. Jeszcze jedna mała rzecz, która bardzo mi się spodobała w Polsce, to darmowa woda pitna latem. Latem, szczególnie w centrum miasta, można znaleźć takie specjalne automaty albo miejsca z wodą pitną. I kiedy jest gorąco, można po prostu podejść i napić się wody. Dla mnie to było bardzo przyjemnie i wygodnie. Ja nie mogę wygovorzyć to słowo. Капець. Zwłaszcza kiedy spacerujesz z dziećmi po mieście dużo długo. Zimą oczywiście takie miejsca już nie działają, ale latem często z nich korzystamy. I znowu, to jest mała rzecz, ale właśnie takie małe rzeczy tworzą komfort życia. Teraz chcę wrócić jeszcze do jednej rzeczy, bez której już chyba
nie wyobrażam sobie życia w Polsce. I mówię o Bliku. Tak, oczywiście Blik. Kiedy w pierwszy raz zobaczyłam, że można zapłacić za zakupy kodem z telefonu, bardzo mi się to spodobało. I teraz używam Blika praktycznie codziennie. Na przykład nasze dzieci czasami same idą do sklepu i nie muszę dawać im gotówki ani karty. Dzieci dzwonią do mnie przy kasie, a ja podaję im kod Blik przez telefon. I w taki sposób mogą spokojnie zapłacić za zakupy. Dla mnie to było naprawdę bardzo wygodnie. Kolejna rzecz, która naprawdę spodobała mi się w Polsce, to paczkomaty. Na początku to było dla mnie coś nowego, a teraz już do tego przywykli. Można zamówić paczkę online i odebrać ją, kiedy to Ci pasuje. I to naprawdę wygodnie. Nie trzeba czekać cały dzień na kuriera. Wcześniej bardziej znałam punkty odbioru albo dostawę do domu, a tutaj wszystko działa bardzo szybko i prosto. I teraz, kiedy zamawiam coś online, bardzo lubię właśnie paczkomaty. Також bardzo lubię to, że w Polsce ludzie planują życie trochę spokojniej. Na przykład wakacje, zakup mieszkania, wydatki, przyszłość dzieci. I właśnie w Polsce також zaczęłam myśleć, że też chcemy mieć swoje mieszkania. I teraz tym latem planujemy також kupić mieszkania w Polsce w Leszno. I dla nas to bardzo duży krok. I jeszcze jedna mała rzecz, którą zauważyłam. W Polsce ludzie częściej używają słów dziękuję, przepraszam, miłego dnia. To niby mała rzecz, ale właśnie z takich małych rzeczy składała się atmosfera kraju. Oczywiście Polska nie jest idealna, jak i każdy kraj. Ona ma swoje plusy i minusy, ale po 4,5 roku życia tutaj mogę powiedzieć, że bardzo dużo rzeczy, których naprawdę polubiłam w Polsce. I chyba najważniejsze jest to, że Polska przestała być dla mnie obcym krajem, bo tutaj mamy już swoje ulubione miejsca, swój rytm życia. I właśnie to jest chyba najdziwniejsze uczucie emigracji. Kiedy pewnego dnia rozumiesz, że inne państwo zaczyna być po prostu częścią Twojego życia. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i naprawdę bardzo dziękuję za wsparcie pod moim pierwszym filmem po polsku. To dla mnie bardzo ważne. Jeżeli chcecie więcej takich szczerych filmów o życiu w Polsce, emigracji, o naszej rodzinie, możecie zostać na moim kanale. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!